Wielu z Was zadaje mi pytanie, czy zbliża się koniec Eldorado na rynku mieszkań. Eldorado dla osób sprzedających te mieszkania, czy to prywatnie, czy będących deweloperami, a inni twierdzą, że Eldorado będzie trwać i wzrosty mogą ciągnąć się w nieskończoność, ale chcę przedstawić dane z Biura Informacji Kredytowej i dane z GUS-u, które powinny skłonić Was do zastanowienia się, w którą stronę idzie rynek nieruchomości, chociaż jednocześnie podkreślę wpływ innych czynników niż tylko te dane statystyczne o sytuacji na rynku, czy też w akcji kredytowej. To będą najnowsze dane, bo to będą również dane o nastrojach w gospodarce w grudniu 2023, co powinno być dość ciekawe, bo nastroje wskazują kierunek, w którym może, chociaż nie musi pójść gospodarka. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to co się tutaj dzieje, trendy, zmiany prawa, zmiany mody, subskrybuj ten kanał, piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów audycji. Zapraszam również na stronę symen24.pl, gdzie te same audycje często znajdziesz z wykresami i tabelami, danymi podanymi w takiej bardziej statycznej formie, łatwiejszej do oglądania. Przechodząc do tematu, jakie to są te dane i co daje tak dużo do myślenia. No, pierwsze, spójrzmy się na wykres pokazujący liczbę kredytów mieszkaniowych do listopada 2023, to jest ten ostatni słupek i widzimy, że tu jest takie nagłe siodło. Szczerze mówiąc, tutaj poprzedni słupek, jeden wcześniej, który nie załapał się na tym wykresie, był troszeczkę wyżej niż te dwa ostatnie słupki, ale to było dosłownie troszeczkę niewiele wyżej. Zresztą widzimy tutaj taki wykres liniowy, to są ilości kredytów udzielane w poszczególnych miesiącach. Ta czarna linia, która tak nagle zaczęła urosnąć z taką stabilizacją na końcu, to jest 2023 rok i widzimy, że był pewien okres, w którym troszeczkę więcej kredytów tych mieszkaniowych udzielono, ale te wszystkie wykresy bez tej czarnej linii, począwszy od lipca, to są wykresy bez dopalacza. To są wykresy dla kredytów branych na warunkach absolutnie rynkowych. W lipcu ruszył to dopalacz w postaci programu Bezpieczny Kredyt 2%. No i mamy taki wystrzał tych kredytów, który widzimy również na tym rysunku. A tutaj mamy taką malutką kreseczkę narysowaną. I co ta kreseczka oznacza na tym ostatnim słupku? To zaznaczyłem poziom poniżej tej kreski, to są kredyty te zwykłe, nazwijmy, czyli bez dopalacza w postaci programu Bezpieczny Kredyt 2%. To, co jest powyżej, to wszystko kredyty z z tym dopalaczem. Tak naprawdę ilościowo tych kredytów, to one stanowią 59% liczby wziętych kredytów mieszkaniowych, czyli to jest potężny udział. Więcej kredytów wzięliśmy bezpiecznych. Oczywiście w grupie osób, które wzięły bezpieczny kredyt mieszkaniowy, są takie osoby, których finanse pozwoliłyby wziąć im kredyt ten zwykły, ale one nie chciały, bo racjonalnie uznały, że skoro mogą wziąć kredyt na 2%, to dlaczego mają wziąć na znacznie większe oprocentowanie? To jest zupełnie racjonalna decyzja. Jaki jest udział tych osób oraz tych osób, które właśnie zdecydowały się wziąć taki kredyt tylko dlatego, że jest tanio, a wcześniej nie brały, bo uważały, że jest drogo, no tego po prostu nie wiemy, bo takie badania nie zostały zrobione, ale nawet trudno powiedzieć, żeby ludzie zawsze dawali szczere odpowiedzi. Jak to wygląda w kwotach kredytów? Jeżeli spojrzymy się na kwoty kredytów, no to widzimy, że to są rekordy wszechczasów. 2 ostatnie miesiące nigdy nie udzielono tyle takich kwot kredytów. Średni kredyt w ogóle w 2023 roku jest o mniej więcej 23,5% wyższy i wynosi 404 tysiące złotych, 404 300 złotych. Jest wyższy te 23% od kredytów branych w zeszłym roku, rok do roku.
taki był wzrost, co wynika z różnych powodów. No, wynika chociażby z tego, że tak, no dobrze, spadł WIBOR lub ten dopalacz, no to na więcej nas stać, wzrosły wynagrodzenia, znowu nas stać na więcej, wydłużono czas kredytowania, no to znowu nas stać na więcej, ale też wpływ miało to, że po prostu ceny mieszkań gwałtownie wzrosły z powodu tego bezpiecznego kredytu. I teraz mamy sytuację taką, jeżeli się przyjrzymy jeszcze raz tej liczbie. 2 ostatnie miesiące w zasadzie ten sam poziom. Jaki będzie grudzień? Zobaczymy. Pytanie jest, co będzie dalej i jaka jest reakcja deweloperów na to wszystko, co zrobiliśmy. I jeżeli spojrzymy się na reakcję deweloperów, na to, jak oni podeszli do konsumpcji tego kredytu, no to widać, że po jakimś długim okresie spadku, te kropki to jest linia mieszkań rozpoczynanych budów, po długim okresie zapaści na budowach, ruszyli z nowymi budowami, ale widać też, że są dalecy od wyników sprzed, no powiedzmy, tych 2 lat mniej więcej. Są bardzo dalecy od tych wyników, a zielona linia pokazuje pozwolenia na budowę uzyskane lub zgłoszenia nowych budów. No i też widzimy, że tutaj były jakieś szczyty, a teraz wcale do tych szczytów się nie zbliżamy, nawet jesteśmy niżej niż kilka lat temu. Można powiedzieć zatem, że deweloperzy, no pomijając różne trudności, jakie by nie były, że oni po prostu wstrzymują się z budowami, czy też nie bardzo widzą optymistycznie budownictwo i tutaj od razu pokażę właśnie wskaźnik koniunktury, czyli takiego optymizmu badanego przez GUS, opublikowany 27 grudnia. Ten wskaźnik 2020 jest ten wskaźnik, obejmuje on również badania za grudzień. I jak to wygląda? W listopadzie ten wskaźnik koniunktury wynosił minus 10,2%. Minus 10,2% to znaczy, że 10% więcej osób uważało, że będzie w przyszłości gorzej niż lepiej. O, tak można to powiedzieć, czy też, że jest gorzej lub lepiej, a dla grudnia minus 13,2%, czyli przybyło pesymistów i sporo osób skarży się, a ja też widzę osobiście wzrost opóźnień w płaceniu za wykonane roboty budowlano-mieszkaniowe. Dla porównania już nie prezentuję, ale podobny wykres i też podobny wzrost pesymizmu jest na przykład wśród przedsiębiorców z branży przemysłowej. Brak optymizmu wśród przedsiębiorców jest o tyle niedobry, że oni po prostu się wstrzymują na przykład z inwestowaniem, z zatrudnianiem, zaczynają zastanawiać się nad oszczędnościami. No, a jeżeli mają jeszcze problemy z płatnościami, no to już w ogóle jest niedobrze, no bo to zagraża, jeżeli jeden nie płaci drugiemu, to zagraża temu drugiemu, ale też świadczy o tym, że ten pierwszy, który powinien zapłacić, ma z czymś kłopoty, bo ludzie nie są tak w większości swoich nastawieni na to, żeby po prostu nie płacić. Jeżeli nie płacą, to jest często po prostu jakiś powód. Co to może oznaczać? Czy to oznacza, że po tej górce, wróćmy jeszcze raz do tej liczby kredytów, po tej górce teraz zaczniemy spadać w dół? No, to tak naprawdę zależy od tego, co zrobią władze teraz, co one zrobią. Te najnowsze władze, bo jeżeli chodzi o sam program bezpiecznego kredytu, to on został jego plan został przekroczony w takim stopniu, że tak naprawdę to posługując się tą oryginalną ustawą, to można powiedzieć, że pieniędzy nie ma. Nawet nie ma i mogłoby ich braknąć teoretycznie na dopłaty dla banków do tych kredytów, które już zostały udzielone. Nie będę teraz wchodził w tłumaczenie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego ten bezpiecznik zadziała, dopiero może zadziałać
8 stycznia. To wynika z ustawy. Sporo audycji zrobiliśmy na temat bezpiecznego kredytu. Zajrzyjcie, tam jest wszystkie dokładnie tłumaczone. Nie chcę teraz tego powtarzać. W każdym razie można się spodziewać, że już w styczniu zostanie ogłoszona informacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego, że należy wstrzymać przyjmowanie wniosków o bezpieczny kredyt mieszkaniowy. Jeżeli tak się stanie, to ubędzie ta potężna, prawie 60% grupa nabywców, którzy chcą kupować mieszkania na kredyt. Część z nich będzie mogła się przerzucić na swój kredyt zwykły, bo powiedziałem, ich stać. Ale jak oni zobaczą, nie ma tego kredytu, to może skończy się to FOMO, ta gorączka, ten lęk przed uciekającą okazją i powiedzą, zaraz, to ja się teraz nie muszę tak śpieszyć z kupnem mieszkania, mogę poczekać, zadziałać wolniej, co zmniejszy presję tego popytu na podaż. I na tym rynku wtórnym na przykład zacznie się oczekiwanie na nabywcę, bo teraz w wielu miastach, zwłaszcza tam na te mieszkania w zasadzie, które podlegają programowi, mieszczą się w limitach, no to można powiedzieć wręcz wyścig. Nie w każdym mieście oczywiście, rynki są lokalne, ale w takiej Warszawie, no to po prostu można powiedzieć oferty podchodzące pod ten limit i to małych mieszkań zostały praktycznie, no nie chcę powiedzieć wybrane, ale wybór wśród tych ofert jest niewielki, chociaż w innych miastach na przykład w ogóle można powiedzieć, że nawet są takie miasta, gdzie się wszystkie mieszkania mieszczą w limicie bezpiecznego kredytu. Trzeba pamiętać o tej cesze, jaką jest lokalność rynku. Jeżeli, znowu wracam, ten kredyt zostanie wstrzymany i ci ludzie zaczną kredytobiorcy spokojniej kupować, to również ludzie, którzy mają gotówkę, nie będą podlegali temu FOMO i będą trochę mniej ścigali się o te mieszkania. Tym bardziej, że wiele osób, które kupują za gotówkę mieszkania, nie tylko zresztą one, bo tak, że na kredyt, ale to są osoby, które inwestują w mieszkania na wynajem, a na dzień dzisiejszy ten wynajem stał się mniej opłacalną inwestycją, bo ceny najmu, czynsze zostały zatrzymane, gdzieniegdzie nawet spadają, albo przynajmniej nawet jeżeli nie spadają, no to negocjacje są możliwe większe, dlatego że było osób zainteresowanych najmem z jednej strony, a z drugiej strony przybyło i ciągle przybywa osób, które widzą w tym świetny biznes. Więc jak podaż rośnie, a popyt maleje, no to wiadomo, że tutaj gdzieś się musi znaleźć nowy punkt równowagi i to raczej w dół niż w górę. Dlaczego to zainteresowanie najmem maleje? No, kilka przykładów. Pierwsze, duża grupa studenci, ale 2003 rok, 2003 podkreślam, to był rok bardzo małej liczby urodzeń. A ci ludzie, którzy rodzili się w 2003 lub w jego okolicach, to w 2023, 2024 są studentami i to oni właśnie stanowią poważną grupę popytu na mieszkania jako najemcy. To samo dotyczy Ukraińców, którzy częściowo wracają do siebie, ale Norwegia uszczelnia swoje granice, postanawia utrudniać przyjazdy cudzoziemcom, w tym Ukraińcom, i przy okazji są dane. Ostatnio przybyło ponad 40 000 Ukraińców, z czego lekko ponad 30 000 to są ci, którzy mieszkali w Polsce wcześniej i to są również ci w okolicach trochę ponad 3000, którzy mieli tutaj pozwolenie na stały pobyt, czyli to pokazuje, że Ukraińcy uważają, że Polska jest mniej atrakcyjna niż Norwegia, czy też niż inne kraje i tam wyjeżdżają i ten ruch, taki odpływ Ukraińców z Polski, no również widzimy. Czyli z jednej strony demografia, a z drugiej strony migranci. Ubywający oczywiście migranci, czyli mniej osób z zagranicy. A skoro mniej osób chce wynajmować, ceny mieszkań wzrosły, a czynsze mają tendencję do spadku, no to ten interes może wyglądać nie najlepiej, przynajmniej na razie. Wobec tego po co inwestować w ten interes, czyli też pewna grupa inwestorów, którzy tak myślą, z rynku ubywa.
Powiedziałem teraz o działaniach, które mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby potencjalnych nabywców mieszkań, a tym samym również na zmniejszenie popytu, czyli wpływ na obniżenie cen, które zresztą następuje zawsze powoli. To nie jest tak, że ono z dnia na dzień nastąpi. W drugą stronę może działać na przykład to, że inflacja będzie rosła, bo inflacja sama w sobie podnosi ceny wszystkiego w zasadzie w okolicy i to nieważne, że mieszkania nie są w koszyku inflacyjnym, ale po prostu z powodu upadku wartości pieniądza ich nominalne ceny, nie realne, tylko te nominalne, podkreślam, mogą rosnąć. Ale znowu z drugiej strony, a jeżeli inflacja będzie spadać i jeżeli będą nadal rosły nasze zarobki, będzie więcej osób zarabiało i będą spadały stopy kredytowe, te normalne, to będzie nas więcej stać na kredyt i wtedy ludzie, kiedy są tanie kredyty, to w ogóle zazwyczaj mają tendencję do kupowania mieszkań. Nie jest to 100% relacja, podkreślam, ale bardzo często, no taka powiedzmy 90% i jak niższe stopy, to chętnie kupujemy mieszkania z różnych powodów. Albo właśnie dlatego, że nas na nie stać, albo dlatego, że boimy się, co się stanie z naszymi oszczędnościami, więc wolimy je wsadzić w nieruchomości, traktując nieruchomości jako zabezpieczenie. Jakie decyzje podejmie władza co do tego ważnego game changera, bo pokazuje, w listopadzie to prawie 60% kredytów pod względem liczby, a 60% czy nawet troszeczkę więcej pod względem kwoty, to były właśnie kredyty z programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jeżeli to jest ważny czynnik w kupowaniu mieszkań, jakie decyzje podejmą nowe władze, no nie wiadomo. Na razie w projekcie budżetu nie ma ani słowa o tym bezpiecznym kredycie. W umowie koalicyjnej również nie ma pomysłu o takich rozwiązaniach. Minister nowy, pan Hetman, mówił, minister od technologii i rozwoju odpowiedzialny za właśnie ten sektor, mówił, że taki projekt będzie się rozwijał, ale może rząd uzgodni jakieś zdanie i zobaczymy, co zostanie tak naprawdę ustalone. Krótko mówiąc, w najbliższym czasie, jeżeli nie byłoby tego kredytu, tego programu, czy jakiegoś zamiennego programu, napływu tanich pieniędzy, no to można się spodziewać tego, że nastąpi to, o czym niektórzy mówią, że nastąpi koniec tych złotych czasów Eldorado i takiego łatwego zarabiania też na sprzedaży mieszkań, bo jeżeli w jakimś mieście w ciągu roku ceny rosną o ponad 20%, no to powiedziałbym, zarabianie na mieszkaniach było łatwe, nawet nieudany flip. Nawet nie trzeba było flipować z remontem. Jak mówią, flip na brudno można było przeprowadzić, czyli w ogóle bez remontu poczekać i zarobić jakąś całkiem przyjemną kwotę. Ale jeżeli się rynek robi trudny i nie rośnie, no to i flipowanie staje się również trudniejsze. To jest jedna strona medalu. No, ale jeżeli jednak zostanie wprowadzony dalszy program kredytu 0%, 1,5%, to odwołuje wszystko, co powiedziałem i Eldorado dla sprzedających będzie trwało. A jak będzie? No to zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo tutaj dowiesz się właśnie o trendach, o zmianach w prawie, o wielu ciekawych rzeczach związanych z rynkiem nieruchomości i z gospodarką. Zapraszam do pisania nam w komentarzach sugestii nowych tematów, podzielenia się swoimi doświadczeniami, bo widzę fajne uwagi, w ogóle nawet czasami z małych miast, że tam już rynek gdzieś stanął, że ubywa uchodźców i to widać, na przykład w takich Suwałkach ktoś napisał bardzo ciekawy komentarz. Tak więc cóż, pozostaje mi powiedzieć, trzymajcie się i niech Wam się rok 2024 dobrze w biznesie darzy. Cześć!